No dobra, to mamy już pierwszą dosyć trudną część drogi za sobą. Zakładając oczywiście, że faktycznie rozmawiałeś ze swoimi przyszłymi userami. Jeśli tak, to ten krok pozwolił Ci zrozumieć problem odrobinę lepiej. Pozwól też na malutki side note, bo jeśli jest jedna rzecz, do której mam nadzieję, że całym tym cyklem Cię zainspiruje, to właśnie to, aby porozmawiać ze swoimi przyszłymi użytkownikami, zanim zaczniesz budować. Ja wiem, że się powtarzam, ale robię to tylko dlatego, że to po prostu cholernie ważne. I asked a question. Would you like me to ask it again? Dobra, lecimy dalej, bo teraz czas na coś, co pomoże Ci poskładać pozyskaną wiedzę w całość. Muszę tu wspomnieć, iż jestem daleki od bycia biurokratą, ale chaos przy budowaniu produktu jest niebezpieczny. Dlatego traktuj to, co przedstawiam, jako minimum wysiłku, jaki powinieneś włożyć w dokumentację swoich prac. Polecam również, aby do tego etapu zaprosić pierwszych ekspertów. Osoby, które albo znają się na budowie produktów cyfrowych, albo takie, które mają wiedzę branżową. Błędy poznawcze wkradają się do projektów jak ninja, więc dobrze mieć drugą parę oczu. Pamiętaj też, że na tym etapie żaden z elementów nie powinien być jeszcze wyryty w kamieniu. Jeśli tylko dowiesz się czegoś nowego o problemie czy o potencjalnych odbiorcach, wracaj do notatek, wprowadzaj zmiany i działaj dalej. Let's go to work. Okej, do rzeczy. Jak podsumować to, co wiemy o problemie? Sugeruję wykonanie ćwiczenia 5W1H, czyli odpowiedź na pytania kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak. To 6 pytań, które polecam zadać sobie o problemie, zanim ruszysz dalej. Who? Kto ma ten problem? Nie wszyscy, nie każdy, konkretna grupa. Menadżerowie amatorskich i półprofesjonalnych drużyn sportowych jest ok. Ludzie pracujący przy sporcie? To kiepska odpowiedź. Następnie what? Co dokładnie jest problemem? Znowu konkretnie. Nie mają kasy? Zbyt ogólnie. Nie potrafią wykorzystać potencjału marketingowego? Już troszeczkę lepiej. Następnie when, czyli kiedy ten problem w ogóle się pojawia. Tu chwilę się zatrzymam, bo w naszym przypadku jest to dosyć ciekawe. Cały czas nic nie mówi. Kiedy trenują? Za ogólnie. Podczas sezonu? Wciąż mgliście. A tu pewnie pierwsze odpowiedzi, które przychodzą do głowy. Ale stwierdzenia typu tuż po ukończeniu zawodów, maratonu, biegu, gdy mają content, emocje są świeże, reach jest największy, ale nie mają czasu na to, aby to spieniężyć. Albo w momencie, gdy sponsor lokalny pyta, ile chcesz za post, a oni nie mają pojęcia, jaka jest ich wartość marketingowa i czy 200 zł to dużo, czy mało. No i na koniec po sezonie startowym, gdy liczą koszty treningów, startów i widzą, że wydali 15 000, a zarobili 0, mimo iż mają zaangażowanych fanów. To już bardziej konkretne informacje. When powinien pokazać moment w czasie, gdy ból jest najsilniejszy lub moment, w którym decyzja o współpracy z Wami mogłaby być podjęta. Where z kolei to gdzie problem występuje. Tell me when did you sleep last night? W biurze? W internecie? No nic to nie mówi. Ale na Instagramie, a może Strawie, tam gdzie mają wyniki i gromadzą społeczność. Ale żadne z tych narzędzi nie posiada funkcji do zarządzania współpracą komercyjną. No to już jest jakiś konkret. Następnie why. Dlaczego to w ogóle problemem jest? Co się dzieje, gdy problem nie jest rozwiązany? Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why. Bo tracą pieniądze zbyt powierzchownie. Nie mają czasu, to objaw, nie przyczyna. Bo to trudne, unikanie odpowiedzi. Dobre przykłady odpowiedzi na pytanie dlaczego to na przykład, bo bez tego ich pasja kosztuje ich 10-20 tysięcy rocznie z własnej kieszeni, a mogliby przynajmniej wyjść na zero albo cokolwiek zarobić. Kasa, która pozwoliłaby im na to, żeby trenować więcej, a nie pracować w nadgodzinach na kolejny maraton. No i lokalne firmy chcą wspierać sportowców z ich regionu, ale nie wiedzą kogo wybrać, ani jak wycenić taką współpracę. Przez co pieniądze idą do Meta i Google zamiast sportowców, którzy ich faktycznie potrzebują. I dodatkowo reprezentują wartości marki. Teraz czas na how. Jak radzą sobie z tym problemem do tej pory? This is how you remind me of what I really am. Nijak nieprawda. Zawsze coś próbują robić. Nie radzą sobie? Po raz kolejny unikanie odpowiedzi. Rezygnują? No troszeczkę za proste.
A co jeśli odpowiesz, tworzę amatorskie PDF-y w Canwie, wysyłają je mailem do 20 firm i czekają. 99% nie odpowiada, a jak już ktoś odpowie, to i tak negocjują na czuja, bez wiedzy, ile naprawdę są warci. Albo proszę kolegów, którzy się znają na marketingu, o pomoc. Kopiują to, co robią inni sportowcy na Instagramie, albo po prostu przyjmują każdą ofertę, która do nich przyjdzie. Nawet jeśli to 200 zł za post, który wygeneruje 100 000 zasięgu. Albo po prostu nie robią z tym nic i finansują sport z własnej pensji, ignorując fakt, że mają 3000 obserwujących, którzy rzeczywiście są zaangażowani, bo nie czują się jak influencerzy i nie chcą być sprzedawcami. No i najważniejsze, wszystkie powyższe odpowiedzi powinny być wynikiem Waszych obserwacji, badań, wywiadów, a nie przeczuciem. Gdy odpowiesz na te 6 pytań, kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak, nagle Twój pomysł zamienia się w konkretną hipotezę, którą możesz weryfikować. Bo tak, powoli czas na weryfikację. Najpierw jednak wypada sprawdzić, czy na tym rynku w ogóle da się zarobić. Bo pamiętam, że cały czas jestem Wam winien odpowiedź na pytanie, co w moim przypadku było okazją. Piona.